Witajcie, kochani. Miałam w planie nagrać kolejny materiał jeszcze przed świętami lub najpóźniej między świętami a Nowym Rokiem, lecz siła wyższa zdecydowała inaczej. Pod koniec grudnia zaczęłam się nagle źle czuć, z dnia na dzień było gorzej. Apogeum nastąpiło 31 grudnia. Dosłownie ścięło mnie z nóg i wycięło z życia. Ból każdej części, a właściwie kości ciała, przy okazji odkryłam takie, o których istnieniu nie miałam pojęcia, był niewyobrażalny. Byłam zdolna jedynie, i to z wielkim trudem, do minimalnej zmiany pozycji, w jakiej trwałam, starając się nie poruszać, a najlepiej też nie oddychać, by nie eskalować bólu. W takiej sytuacji oczywiście nie było mowy o nagrywaniu. Ciekawe było to, że temu dziwnemu stanowi nie towarzyszyły żadne inne dolegliwości, zmieniona temperatura czy inne objawy chorobowe. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ dzieląc się doświadczeniem, otwieram pewną magiczną przestrzeń. Jeśli ktoś z grona widzów podzieli się podobnym doświadczeniem, skojarzeniem albo też snem, czyli odbierze z pola informacji, nieświadomości zbiorowej, kompatybilną wiadomość, może ona okazać się ważna dla mnie lub dla kogoś innego, może nawet dla nas wszystkich, stanowiąc nowy, kolejny puzzle w układance odzwierciedlającej prawdę o rzeczywistości. Jak odbierać, odczytywać i interpretować komunikaty z nieświadomości kolektywnej, pola informacji? To temat i zarazem wyzwanie, z którym chciałabym się zmierzyć wraz z Wami. W ramach rekompensaty za moją niezamierzoną nieobecność przygotowałam dla Was noworoczny quiz, który pokaże, jak ważna, a zarazem trudna jest umiejętność odróżnienia synchroniczności od manipulacji, szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia z intensyfikacją nieświadomego materiału, jak to ma miejsce w czasie transformacji nazywanej metaforycznie apokalipsą. Więcej o tym na końcu filmiku. Uprzedzam jednak, że proponowany do analizy materiał i zawarte w nim pytania są kierowane do umysłów otwartych, dedykowane tym, którzy szukają prawdy poza przekazem oficjalnych mediów skoncentrowanych w rękach 6 korporacji. False news has become all too common on social media. More alarming, some media outlets publish things they aren't true without checking facts first. Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control exactly what people think. And this is extremely dangerous to our democracy. Dedykowany tym, którzy nie poddali się praniu mózgu fabrycznej edukacji przymusowej. Wymagającej, jak mówił Albert Einstein, posłuszeństwa trupa. Edukacji wspieranej i dotowanej przez rockefellerowskie organizacje. Dedykowany tym, którzy na informacje o istnieniu obcych cywilizacji żywiących się energią celowo wywoływanego w nas lęku lub o możliwościach uzdrawiania na odległość, czy też istnieniu wewnętrznego uzdrowiciela, nie zareagują negacją, wyśmiewaniem i propozycją udania się do psychiatry, lecz sprawdzeniem rzetelności dostępnych danych, niekoniecznie powszechnych i łatwo dostępnych, i analizą ukrywanych, lecz dla dociekliwych jednak możliwych do odnalezienia faktów. Pytania są skierowane do tych, których świadomość jest na tyle wysoka, by nie zaczynać poznawania nowych, nieznanych treści od ocen, a przede wszystkim nie oceniać z wąskiej perspektywy. O tym, że możemy się kontaktować z wyższymi wymiarami i odbierać stamtąd informacje, wiedzą nie tylko mistycy, ale też entuzjaści psychologii transpersonalnej, do której i ja się zaliczam. Od wielu lat pracuję z treściami poszerzonych stanów świadomości, w tym także ze snami. W tego rodzaju pracy wielokrotnie przekonałam się, że na wyższym poziomie możemy bez realnego kontaktu wymieniać wzajemne informacje. Ten rodzaj telepatycznego porozumienia pomiędzy ludźmi połączonymi nie fizycznie, lecz wspólną ideą, nazywano niegdyś łańcuchem magicznym. Współcześnie można by to zdefiniować jako kontakt z informacjami, treściami nieświadomości zbiorowej, jako połączenie ze wspólną jaźnią utworzoną z pojedynczych, indywidualnych jaźni. Doświadczam tej magii na przykład wtedy, gdy ktoś przynosi sens informacjami dedykowanymi innej osobie.
lub kiedy pojawiają się sny mające wspólne wątki, które często układają się w jedną spójną całość. Przyglądam się temu w trakcie moich autorskich warsztatów, kiedy synergia oddechu, muzyki, aromaterapii, rytuału i intencji umożliwia intensywne zanurzenie się w głębsze archetypowe warstwy psychiki i ich informacyjne treści. Niestety, większość współczesnych szkół psychologicznych pomija duchowy wymiar człowieka. Zachodnia kultura całkowicie zanegowała istnienie pozalogicznej rzeczywistości i tym samym zakwestionowała duchowy wymiar człowieka. Materialistyczna i mechanistyczna nauka stała się przewodnią siłą kształtującą wzorce i wartości miliardów ludzi. Stworzyła świat zdominowany przez zbiorową personę i jej egocentryczne manifestacje. Kulturę, która tłumi wyższe stany świadomości. Ken Wilber, twórca psychologii integralnej, filozof, socjolog, psycholog, pisarz, nazywany długo oczekiwanym Einsteinem badań nad świadomością, pisze tak: w najgłębszych tajnikach psyche nie odnajdujemy instynktów, lecz ducha. I w idealnym przypadku studiowanie psychologii powinno być studiowaniem wszystkiego, od ciała, poprzez umysł do duszy, od podświadomości przez samoświadomość do nadświadomości, od snu przez półjawę do pełnego przebudzenia. Wilber widzi konieczność połączenia źródeł tradycyjnych z osiągnięciami współczesnej nauki, stworzenia psychologii, w której dokona się twórcza synteza wiedzy i osiągnięć epok przedmodernistycznych, modernistycznych i postmodernistycznych. Synteza twórcza, czyli taka, która zakończy raz na zawsze mroczny czas, który Wilber nazywa odczarowaniem świata. Epokę, w której współczesna akademicka psychologia stała się nauką oderwaną od jej historycznych, duchowych korzeni. Najbardziej rozpowszechnione pojęcie w historii ludzkiej i prehistorii, pisze Wilber, mianowicie istnienie jakiegoś rodzaju duchowego wymiaru, zostało po prostu ogłoszone wielką zbiorową halucynacją. Dokonało się to za sprawą olbrzymiego autorytetu nauki, użytego z gorliwością odwrotnie proporcjonalną do jego wiarygodności. Uroczyście obwieszczono, że wymiar duchowy był jedynie spełnieniem infantylnych pragnień, jak chciałby Freud, mętną ideologią służącą ciemiężeniu mas, cytując Marksa, lub projekcją ludzkich potencjałów, jak mówił Feuerbach. James Hillman, nazywany często enfant terrible współczesnej psychologii, którego psychologia archetypowa, nazywana też politeistyczną, oscyluje wokół wątku duszy, powiedział: psychoterapia istnieje od lat. Ludzie stają się coraz wrażliwsi, a jednak świat ma się coraz gorzej. Być może nadszedł czas, żeby się nad tym zastanowić. Istnienie duchowego wymiaru, do którego może mieć dostęp każdy z nas, zakłada nieobecna w aktualnej akademickiej psychologii szkoła, której prekursorem był Carl Gustav Jung, zwana czwartą siłą w psychologii, wspomniana wcześniej psychologia transpersonalna, która, koncentrując się na najwyższym potencjale ludzkim, bada przyczyny, efekty i korelaty doświadczeń duchowych. W psychologii transpersonalnej funkcjonuje pojęcie wielopłaszczyznowego ja, wielowarstwowej tożsamości, w której każdy kolejny etap wzrostu czy też poszerzenia świadomości odsłania nową, wyższą wiedzę o wszechświecie, jego strukturze, powiązaniach i obowiązujących w nim zasadach. Podobne podejście reprezentuje Ole Belfeld, duński psycholog analityczny i terapeuta, naukowiec, pisarz, autor wielu nowel i scenariuszy, a także twórca wielowymiarowej teorii marzeń sennych oraz psychologii cybernetycznej. Psychologia cybernetyczna zakłada istnienie twórczego porządku, zarówno w psychice, jak i w świecie, oraz istnienie nieustannie napływającego do struktur naszej psychiki swoistego naddatku energii, który w stanie naturalnego procesu samouzgadniania służyć ma rozwojowi. Niewłaściwe rozporządzanie dobroczynną energią psychiczną poprzez angażowanie się w konflikty emocjonalne, błahe sprawy i nieistotne procesy, niepotrzebnie angażujące energię, marnują, spalają ten cenny naddatek energii. Jak nie marnować bezcennej, unikatowej energii? Jak odszyfrować informacje, przekazy wysyłane nieustannie do każdego z nas? Czyli jak odkodować tytułowe kody nieświadomości?
Moimi wnioskami w tym zakresie, wynikającymi zarówno z analizy dociekań innych badaczy, jak i z moich własnych przemyśleń i doświadczeń, chciałabym się z Wami podzielić. Niezbędna dla przejścia na nowy etap rozwoju świadomość obejmuje także umiejętność odróżnienia synchroniczności, które towarzyszą i nasilają się w okresach transformacji, od manipulacji. W międzyczasie, przed kolejną, trzecią częścią z serii Tajemnice Kodu Nieświadomości Miłość Ocalenie, w ramach treningu, w nabywaniu czy też doskonaleniu umiejętności odróżniania synchroniczności od manipulacji, kilka zagadek inspirujących problemów do rozwiązania. Mając do czynienia z aktywacją nieświadomego materiału, refleksja dotycząca świadomego stosunku do owego materiału oraz drobiazgowa analiza jego moralnych implikacji są niezbędnymi elementami procesu duchowego dojrzewania, pisał Jung. Z aktywacją nieświadomego materiału mamy do czynienia wtedy, gdy archetyp wkracza w naszą rzeczywistość, zarówno w doświadczeniu indywidualnym, jak i kolektywnym. Mówimy więc o przełomach, transformacjach, etapach rozwoju, indywidualnych lub cywilizacyjnych, o apokalipsach, rozpadzie dotychczasowych struktur i narodzinach nowych. Jak już mówiłam, okresom tym towarzyszą szczególnie intensywne zjawiska synchroniczne. Jest to jednakże także szczególna okazja do posłużenia się manipulacją dla zorientowanej w sytuacji, dysponującej odpowiednią, celowo ukrywaną przed potencjalnymi ofiarami wiedzą ciemnej strony. Jak odróżnić towarzyszące transformacji zjawiska synchroniczne od manipulacji? Wiedza przekazana nam przez Junga i wielu innych wielkich nauczycieli ludzkości daje nam wyraźne wskazówki. Każda autentyczna transformacja dokonuje się na wielu płaszczyznach równocześnie. Obejmuje aspekt biologiczny, intelektualny, emocjonalny, etyczny, estetyczny, a przede wszystkim duchowy, który przenika wszystkie pozostałe. Tym samym to, co zawiera w sobie wszystkie te czynniki, jest korelatem rozwojowego procesu, a to, co ułomne, pozbawione wymienionych czynników, nim nie jest. Tej prostej, jasnej zasady powinniśmy się trzymać, interpretując rzeczywistość, wszelkie zjawiska, nawet te najbardziej zaskakujące lub w danej chwili niezrozumiałe. Wszystko to, co służy dobru wspólnemu, co jest wypełnione miłością, współczuciem, mądrością, wrażliwością, szacunkiem dla każdego istnienia, pięknem, co ewoluuje w kierunku duchowości, jest narzędziem lub zwiastunem rozwojowego planu, którego należy użyć lub za którym należy podążać, by transcendentować na wyższy poziom. Taki rozróżniający filtr możecie i powinniście zastosować dla każdej interpretacji, oceny, z czym faktycznie mamy do czynienia. Z synchronicznością, czy też manipulacją lub jej usiłowaniem. A więc do dzieła. W 1990 roku Steve Jackson z Austin zaprojektował serię kart Illuminati. W tym samym roku nastąpił nalot Secret Service i policji teksańskiej na jego biuro. Prezydentem, któremu podlegały służby wysłane do firmy Jacksona, był wówczas George Bush senior, wcześniejszy wieloletni szef CIA. Skonfiskowano cały sprzęt komputerowy, wszystkie dyski i postawiono zarzut o hakerstwo. Jackson ostatecznie został uniewinniony, chociaż nieomal przypłacił to bankructwem. I gra, która od razu stała się bestsellerem, została w 1995 roku wydana. Czego tak obawiano się ze strony pozornie niewinnej gry planszowej? Niektórzy twierdzą, że dostępne w internecie karty przedstawiają dość szczegółowo plany iluminatów. Kilka z nich zostało już zagranych, inne czekają na swoją kolej. Rzeczywiście, wiele kart miało charakter naprawdę proroczy. Płonące wieże World Trade Center oraz Pentagon do złudzenia przypominają ataki z 11 września 2001 roku. Na karcie fala przypływu, wielka fala tsunami zalewająca miasto przywołuje obrazy następstw wielkiego trzęsienia ziemi z 11 marca 2011 roku w Japonii.
Karta, połączone katastrofy, na której widać spadającą wieżę zegarową, rodziła podejrzenia zapowiedzi katastrofy w Londynie, w której mógłby ucierpieć angielski parlament i Big Ben. Okazało się, że karta była proroczą wizją tragedii, jaka dotknęła Japonię w związku z trzęsieniem ziemi na Pacyfiku i powstałą w jego następstwie ogromną falą tsunami. Zdaniem niektórych, w tym Benjamina Falforda, przyczyny tragicznych zjawisk, w wyniku których ucierpiał m.in. zegar w Tokio, nie były, wbrew oficjalnym mediom, wynikiem zjawisk naturalnych, lecz użycia HAARP, nowoczesnej broni umożliwiającej wywołanie trzęsienia ziemi przy użyciu pola magnetycznego. Z kolei karta redukcja populacji wyraźnie nawiązuje do zagadnienia chemtrails, chmur zawierających toksyczne związki rozpylane na niebie, a karta Centrum do Spraw Kontroli Chorób do powtarzających się pandemii, plandemii i zbawczych podobno szczepionek. A teraz kolejna zagadka do rozszyfrowania. Spójrzmy na instalację Zatrute źródło z września 2020 roku Jerzego Kaliny, polskiego scenografa, plastyka, performera, twórcy scenografii teatralnych i filmowych, przedstawiająca rzeźbę papieża z meteorytem nad głową, która odnosi się do słynnej rzeźby La Nona Ora Maurizio Catellana, odsłoniętą w 1990 roku, a usuniętą 21 grudnia 2000 roku w związku z oburzeniem, jakie wywołała, przedstawiającą Jana Pawła II przygniecionego meteorytem. Zauważmy, że serial Młody papież Sorrentino z 2016 roku stanowi jakby nawiązanie do kart Illuminati i dzieła Catellana. Papieskiej wędrówce Piusa XIII, znanego również jako Lenny Belardo, granego przez Juda Law, przez historię religii od narodzin Jezusa po krucjaty, towarzyszy świetlista kometa, która na końcu staje się meteorytem uderzającym w papieża. Spójrzmy na kolejne karty. Karta z serii Illuminati Cards Church of Middle America przedstawia statki kosmiczne nad kościołem w Fatimie, obok której, jak pamiętamy, 13 października 1917 roku miał miejsce tzw. cud słońca i objawienia znane jako tajemnice fatimskie. Inne zadziwiające połączenia związane z zamachem na Jana Pawła II z 13 maja 1981 roku i umieszczeniem kuli zamachowca w dziwnym trafem idealnie pasującej do pocisku szczelinie w koronie Matki Boskiej Fatimskiej, pochodzącej z 1942 roku, możecie zobaczyć na planszy. Trzecia tajemnica fatimska i wizje mające cechy ekstazy mistycznej, stygmatyka Albino Reale, różnią się od siebie, lecz mają też wspólny wątek, jakim jest zagrożenie uderzeniem kometą w czasach apokalipsy. Wszystkie te zjawiska w jakiś sposób łączą się z podawanymi przez NASA informacjami o asteroidzie, który może uderzyć w Ziemię, przy czym terminy, w których miałoby nastąpić uderzenie, wciąż się zmieniają. Warto zauważyć, że groźny asteroida nosi nazwę Bennu, prawdopodobnie wywodzącą się od nazwy Weban, co oznacza wznoszący się w blasku lub świecący, błyszczący. Bennu to w mitologii egipskiej święty ptak, uważany za duszę, Ba, Re. Pierwowzór greckiego Feniksa. Jest jednym z bóstw solarnych, związanych kolejno z Atumem, Re i Ozyrysem. Ma zdolność odradzania się co 500 lat. Dla mnie szczególnie ważne jest jego powiązanie z obecnym w perskiej mitologii ptakiem Simur, który, a raczej która, wielokrotnie pojawiała się w moich wizjach. Simur jest 30. ptakiem, ptakiem transformacji. 29 pozostałych ptaków symbolizuje różne słabości wpisane w naturę ludzką, które wymagają transformacji. Mit o Simur łączy się z mitem o upadłych aniołach i to szczególne połączenie pojawiło się także w moich wizjach w trakcie poszerzonych stanów świadomości. Więcej o tym na naszym kanale w cyklu The Heroine's Journey w odcinku Mit o Simur i upadłych aniołach. Link znajdziecie w opisie pod filmem. Ale o tym opowiem Wam następnym razem. Podobnie jak o tym, co łączy symbole pojawiające się w kręgach zbożowych z wiadomością radiową wysłaną w kosmos 16 listopada 1974 roku z Arecibo w Puerto Rico. Oraz o tym, co łączy pochodzący od Majów przekaz o synchronizującym promieniu wychodzącym z serca galaktyki ze szczególnym,
bo w wielu przypadkach uruchamiającym zmysł telepatii, promieniowaniem kosmicznym, które dotarło do naszej planety w sierpniu tego roku z czarnej dziury znajdującej się w centrum naszej galaktyki. Podpowiem wam jeszcze, że Roger Penrose, jeden z laureatów tegorocznej Nagrody Nobla, którą otrzymał za badania nad czarnymi dziurami, twierdzi, że znajdujące się w centrum galaktyk czarne dziury są swoistymi bramami do innych wymiarów. Opowiem także o tragicznych skutkach patologicznej reakcji będącej wynikiem błędnej interpretacji kulturowych wydarzeń synchronicznych lub nierozpoznaniem manipulacji, na przykładzie mitu, który niegdyś zdecydował o losach świata, mitu o pierzastym wężu. Na dzisiaj to tyle. Dziękuję i do usłyszenia.